Aleksander, co jest z bezdomnymi tutaj u was? No i Aleksander mówi, że tutaj jest... Witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się bez kapelusza, w czapce wełnianej. Jak ostatnio montowałem odcinek z Brześcia, ten trzeci, bo teraz witam w czwartym, to zauważyłem, że cały czas poprawiam tą czapkę, bo ona mnie gryzie, bo to jest wełna z jaka i po prostu mnie w banie gryzie. A wygląda na odcinkach, jakbym normalnie walczył z jakąś wszą. No ale to jest życie. Życie. Moi drodzy, czwarty odcinek. Ruszamy na północ od Brześcia do miejscowości, tak rzuciłem sobie, Próża chyba, przez jakieś małe, pokątne strony, miasteczka, wsie. Mało uczęszczana trasa, tak mi się przynajmniej wydaje. Jadę na północ wzdłuż granicy z Polską nieopodal, po to, żeby zobaczyć i wam pokazać mniej oczywistą Białoruś. Bo Brześć jest oczywisty. Brześć jest blisko, Brześć jest duży, Brześć jest nowoczesny, ładny. To jest dobre miejsce do życia. Ja to bym, wiecie jak bym zrobił? Ja wam powiem, jak ja bym zrobił, gdybym tutaj mieszkał. Tu bym mieszkał, a w Polsce to ja bym pracował. Pieniądz się zgadza, koszty życia się zgadzają. Tak bym zrobił. Słuchajcie, nowy odcinek to też nowe obowiązki, zarówno w podróży, jak i w pozycji oglądającego. Łapeczka, czyli kciuk autostopowy, ślad węglowy, czyli komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, czyli poczta, moi drodzy, sandałowa, która pozwala zwiedzać świat. Dziękuję, proszę i przepraszam. Idziemy na wylotówkę na północ. Po drodze, rzecz jasna, ktoś zgubił, nie wiem, 2-metrowe jabłko. Tam grusza. Ogólnie jabłko i grusza na Białorusi to dwa przewodzące, że tak powiem, owoce. Ktoś by powiedział, to coś nowego. No nie. I w Polsce, moi drodzy, zwłaszcza na Podlasiu, nie wiem jak u was, dajcie znać, ale na święta, no to kompot z gruszy, no i kompot z jabłek. Nie inaczej. Tak samo. Mój ulubiony owoc to jabłko. Dlaczego? Bo zawsze od młodych lat, szanowni państwo, jabłka były w moim domu. Niczego nie brakowało, a jabłka zawsze były. Kiedy się szło do sklepu, zawsze na liście były jabłka. One się jakoś tak mocno utarły w tym naszym takim, powiedziałbym, jadłospisie. Nie wiem jak u was, dajcie znać. Ty, ja nie wiem co ten znak oznacza, naprawdę. Czy on nawiązuje personalnie do mnie? Czy to jest, nie wiem, taki, że tak powiem, nie nakaz, tylko informacyjnie, że warto używać okularów przeciwsłonecznych? Nie mam pojęcia. W sensie nie jest to takie intuicyjne. Od razu no nie jestem pewny, czy to jest ogólnie, wiecie, informacja, że lepiej używać okularów przeciwsłonecznych, czy o co chodzi? Proszę zobaczyć. Kierunkowskaz. Warszawa, Mińsk. No i dobrze, idziemy na taką obwodnicę. Tam trochę ona wygląda tak nieprzyjaźnie jak dla autostopowicza, ale coś wykombinujemy. To jest dość ciekawy sklep, Fix Price. Tam jest wszystko to, co w Action, znaczy taki podobny, taka alternatywa Action, jak w Polsce. No i wczoraj kupiłem sobie 2 kabelki, bo 2 kabelków zapomniałem do ładowania. Tutaj już kawałeczek jesteśmy od, że tak powiem, od centrum. No i tak, i są trzepaki. W sumie to fajnie jest rozwiązane, to są trzepaki, a zarazem wieszaki na ubrania. Bo jak zauważycie, tutaj w kamienicy balkonów nie ma. Ale tutaj po drugiej stronie już bloki z wielkiej płyty, strzelam, że budowlane w latach 80. Ale zapytamy tą panią w czerwonym. Извините, nie, to jest stareńki, 100 lat, больше może. A здесь stój blok. А здесь 60-й. 60? Да. O, Это старый. starejki. Spasiba большой. Jak widzieli państwo lata 60. Nawet ja się pomyliłem patrząc na to. A to jest dość ciekawe. Przysiądę sobie, aż popatrzę. Widać stąd, czy nie widać? Pani wyszła, kota wyprowadziła. Kotek tutaj przy ławce sobie siedzi. Odpoczywa. Piękna sprawa. To tak zwany kot wychodzący.
Szykuję się w hotelu, tam check-out jest o 11, czy wymeldowanie. Za 15:11 się ogarnąłem, wszystko, wiecie, spakowałem plecak, sprawdziłem, czy niczego nie zostawiłem, w kontaktach zwłaszcza. No i lecę na tą recepcję. Patrzę, typów tam dużo. Jakiś gość stoi w przejściu, no to mówię tam i zwinijcie tam, mówię tam przesuwam typa, nie? Czekajcie, bo tutaj jest jakaś instytucja pod drutem kolczastym. No więc, żeby tutaj lipy sobie nie narobić, to będę tak trzymać. No i gość, ja tam gościa przesuwam w tej recepcji, bo tak stanął, wiecie, w tych drzwiach, jakby tam co najmniej ta recepcjonistka coś przeskrobała. No i ja przesuwam, a u gościa kamera na klacie, jak u policjanta. Jakiś służbista, jakiś KGB prawdopodobnie, bo wiecie, ubrani, że tak powiem, po cywilu. O kurde, tutaj wojsko jest. Panowie, niedobrze. No, ja tak patrzę, tych typy tak coś tam ogarniają. Ja tylko kartę zostawiłem, mówię dziękuję, do widzenia, pach, pach, pach. Nie chciałem tam ryzykować, bo takie punkty newralgiczne no, są po prostu newralgiczne. Niech one sobie tam będą, a ja ryzykować przecież nie muszę. O, i chyba policja tam pojechała. Pal go 8. Tak czy inaczej, i tak te materiały z Białorusi, niezależnie od tego, w jakim one będą charakterze, czy pozytywnym w jakimś kontekście, czy negatywnym, one musicie wiedzieć, że i tak prawdopodobnie zostaną wykorzystane do tak zwanej propagandy, która ma poprawiać wizerunek Białorusi. Ja Wam pokazuję i relacjonuję to, co czuję względem tego kraju, jak tu jestem i podróżuję po tym kraju, a nie po to, żeby nakierować Was w jakiś sposób pozytywnie bądź negatywnie na dany kraj czy danych ludzi. To Wy musicie zdecydować, czy Wam to się podoba, czy nie, czy to z Wami zrezonuje, czy też nie rezonuje. Tyle. Co ja mam tutaj więcej powiedzieć, moi drodzy? Jesteśmy na dobrej drodze. Tam jest przystanek, tam jest zatoczka, więc ładnie sobie staniemy. Do tej miejscowości na W my jedziemy na miejscowość Widomla. To jest malutkie miasteczko. Dongfeng. Chińska firma. A baćko Łukaszenka ostatnio na wywiadzie mówi tak, był w salonie Mińska motocykla. No i pyta się, gdzie robicie opony? Gość mówi, ten prezes tego Mińska, który tam dowodzi. On mówi, w Chinach. A gdzie robicie coś tam łożyska? W Chinach. A gdzie robicie ramę? W Chinach. To co wy robicie w Białorusi? No i tam gość się troszkę przytrzymał, ten prezes. No i baćko mówi, no a jak będą sankcje i Chińczycy wam zamkną, że tak powiem, dostawę tych komponentów do tego motocykla, to co będzie? No i tam jedzie tego prezesa na grubo. No i z drugiej strony ma rację, bo uniezależnienie gospodarcze, czyli produkowanie u nas tutaj, może będzie ciutkę droższe, ale będzie dawało niezależność i spokój. Nie chcę nic mówić, ale to, że tak powiem, moje pierwsze łapanie stopa na Białorusi, że Vol 2, nie licząc tego momentu, w którym byliśmy tam na pierwszym sezonie, znaczy serii na Białorusi, no więc działamy. 25 km do przejechania, niewiele. Pytam, marszrutka się zatrzymuje, pytam, czy na Widomle lecą, a pani tam krzyczy, młody człowieku, tam na górze samochodu z przodu, oj, co wy spadliście, ty, jakby to pękło, to by była lipa. I ta pani mówi, młody człowieku, tam na przodzie marszrutki będzie napisane, Widomla. Myślę sobie, spoko, jak marszrutka jedzie tak szybko, to ja nie przeliteruję tak szybko. Widomle. Так, зябры, где вам остановить? Здесь? Где удобно. No Да, tak. мне все равно, мне ж прямо, дорога перейду. Słuchajcie, widzicie tego ziomka? To jest Kola. Kola to jest gość, który jechał właśnie, bo ja złapałem stopa i właśnie my podjechaliśmy sobie z takim ziomeczkiem z Rosji, który się przeprowadził 10 lat temu na Białoruś tutaj. No i zapytałem, co było powodem.
No i powiedział, że powodem były koszty życia, bo w Rosji już 10 lat temu źle się ponoć działo. I on się przeprowadził z rodziną, wszystko sprzedali. On tam pomiędzy z Sankt Petersburgiem mieszkał, a Moskwą. Wszystko sprzedali stamtąd i się przeprowadzili tutaj do Brześcia. Ja się tak drapię, bo ta wełna mnie po prostu tak spędzi. Chram Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy. Cerkiew Świętej Bogorodzicy. No i oni się przeprowadzili. Mój koleżka tutaj właśnie podszedł do mnie zapytać, czy chociaż z 10 tych poratuje go. Z 10 wariatów, 10 rubli. No i zobaczcie, jaka kwestia. Jedziemy tym autostopem z tym Rosjaninem. Sympatyczny, fajny, widzę, że kurki w ogóle z tyłu ma na samochodzie. Tam zagadałem sobie, co tam lisiczki zbierałeś. No i tak sobie gadamy. Stoi właśnie ten kola, ksywa Francuz. No i ten kola, słuchajcie, on wsiada do samochodu, też na autostopie, łapał stopa, bo on jedzie do Kamienica. Zatrzymujemy się, on otwieram drzwi i po prostu czuję, jak od gościa wali wódą. No po prostu czuć woda, papierosy, wszystko. No i tak sobie myślisz, no całkiem okej ubrany. Nie było widać, że może być wstawiony. No ale już tak odrzuca, nie? Już tak odrzuca i tak drugi raz pewnie ten kierowca Rosjanin się zastanowi z 10 razy, czy zabrać kogoś pokroju coli. Nigdy nie wiesz w sumie. I to jest takie głupie. Chcesz gościa zabrać, a gość napruty jak nie wiadomo co. W sensie tak od niego tak zionie. Widać, że wczorajszy koleżka. Cerkiewka. Ciekawe, czy będzie można wejść do środka. No nie wygląda tutaj. Widać, że ktoś sprząta. O. A i kluczyk jest w sumie. O. Można посмотреть всередині? Да. Ja z Polski. Nie, ekskursja nie. Ja sam, один. Очень красиво. Заходите, посмотрите. Wy работаете, да? My uberaємо. Ubierajcie. Proszę zobaczyć. Carskie wrota. Сколько лет церковка має? 10 лет. 10 lat. A, молодая. 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 Zobaczcie, jakie piękne. 10 albo 15. No. O, zobaczcie. Ikony pisane. Panie sprzątają tutaj. Święty Spiridon. Da, prawosławny z Polski. Ja z Białegostoka. Z Białystok. Białystok. Białystok, da. Z Białegostoku. Proszę, zobaczcie, tutaj już jaka starsza ikona. O, ale dużo ikon. Teraz pokażę wam, jak się to prezentuje. O, i żyrandol też jest bardzo charakterystyczną częścią wystroju cerkwi. Przeważnie są takie dostojne te żyrandole. O, a tutaj stawia się świeczki za zmarłych. O, na panachidę tak zwaną. Za carskimi wrotami nie może być kobieta. Ze względu na to, że jest uznana za nieczystą. Z paniami pogadałem sobie. No i powiem wam, że zrobiły konkretną robotę. Przychodzą, sprzątają, ale mówią tak, że już tutaj ta wioseczka to jest prawosławna, ale mówią, że do cerkwi to już mało ludzi chodzi. No ale to jest ten sam, że tak powiem, schemat co w Polsce, że już jednak młodzi ludzie uciekają od tej religii. A to z prostej przyczyny, ponieważ mieszają politykę z religią, a nikt tego nie będzie lubił, bo wykorzystywanie religii jako narzędzia nigdy nie było pożądane przez nikogo. Nie wiem, czy z tej perspektywy będzie widać. Mir всем z kwiatów ułożone. Mir всем oznacza nic innego jak pokój
wszystkim. I zauważcie, że w Polsce już nie widać takich napisów. Kiedyś były z kamieni, kiedyś były z kwiatów. Czemu ich nie widać? W sensie, rozumiecie? To kiedyś było, tak przynajmniej mi się wydaje, i znikło. A ja na wiosce się bujam. Zobaczcie, ani żywej duszy. I zobaczcie, to jest plac zabaw dla introwertyków. Jak to kręcić? Co, ja już się bawić nie potrafię? Pani ogólnie też, jak zaczęliśmy rozmawiać, no to pytają mnie, a jak ogólnie tutaj się dostałeś? Czy wizę trzeba było kupować? Ja mówię, że nie było trzeba kupować, że my tutaj mamy za darmo. I one mówią, no ale wiesz, kurczę, no my z Białorusi to musimy u was duże pieniądze płacić za wizę. No i oczywiście mają rację, ale tylko w połowie, ponieważ my tutaj jadąc mamy tak zwaną wizę turystyczną, więc mamy zakaz, dupka nie wejdzie, mamy zakaz pracy, w sensie możemy przyjechać tutaj i wydać pieniądze i tyle. A większość osób Białorusinów, którzy składają o wizę pracowniczą, taką, która będzie pozwalała mi tam żyć w Polsce dłuższy czas niż miesiąc. Nie pamiętam ile, tutaj nie chcę, wiecie, rzucać jakimiś liczbami, ale też pozwala taka wiza pracować, więc ta wiza pracownicza z góry będzie już droższa i będzie wymagała więcej dokumentów. No więc tak trochę ponarzekały, ale spróbowałem im troszkę wytłumaczyć, że wiza turystyczna a wiza pracownicza to są dwa różne światy i nie można tego porównywać, że tutaj Baćko Łukaszenka dał wizę turystyczną, żeby można było przyjechać, pogulać, zostawić pieniędzy, względem wizy polskiej, pracowniczej dla Białorusinów. No, troszkę mi się tutaj przekręciło, ale pragnę powiedzieć, zakomunikować, że ma to swój klimat, w sensie ta pustka, mało ludzi, ma to naprawdę swój klimat, szanowni państwo. Teraz jedziemy do Prużyna. Do Prużyna. Jakieś 40 parę kilometrów. Tam mama z córką łapie, a tutaj mamy delikwenta ukrytego. Ukryty w trawie. No, chodź Kiciunia, dawaj podrapię trochę pod uchem. Się nic nie boję. O tak, grzeczny. Oj, oj, oj. Białoruska pulpetina autostopowa. Jaka fajna, się kompletnie nie boję. Widzicie? Jak fajnie? Gdzie wy kota uświadczycie na wylotówce? Chyba pierwszy w mojej karierze. Obserwuję. Kontrola prędkości. Aleksander pojechał, a ja tutaj wysiadłem sobie, podejdę, zobaczę. Jakiś tutaj przybytek samolotowy. My w Prużanach, szanowni państwo. Prużany. Prużany są znane z kombinatu, tak chyba się mówi, z gospodarstwa przetwarzania lnu. Tak jest, tutaj właśnie przetwarzają len, no i miasto stoi właśnie na tym zakładzie, że tak powiem. Ten zakład napędza całą gospodarkę tutaj lokalną. O, i tutaj jest jakieś jeziorko. Ja mam haczyk, w sensie mam żyłkę, bym sobie tam może połowił na tak zwanego kłusownika, bo ja nie mam tutaj karty białoruskiej wędkarskiej wykupionej. Ale może nie dzisiaj. Najwyżej jak nie znajdę noclegu, to przyjdę tutaj, postawię namiot i sobie nockę na łowienie ryb zrobię. No, jak macie jakieś sugestie, to podpowiadajcie. Pamiętnik sowieckim lotnikom. Lotnikom radzieckim, którzy zginęli w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej o wolność i niepodległość naszej
ojczyzny. A tutaj taka troszkę poezja. Nie będę jej wam czytać, ale się domyślacie, o co chodzi. A tutaj mamy samolot. I ktoś będzie zaraz się zastanawiać, czemu ja się tutaj zatrzymałem. To jest samolot LIM polskiej produkcji. Wprowadzony w 1964 roku. Zobaczcie tutaj. Tutaj są działka. Wyposażone w działka. Proszę bardzo. O, tutaj na przodzie. Polska produkcja, moi drodzy. Spoczywa tutaj jako pomnik. Wchodzę w miasto. Od czasu do czasu się ktoś wyłoni. O, przystanek. Też dużo nie jeździ, zobaczcie. Nie jest tak gęsto. No troszkę tutaj gdzieś tam, to chyba jest rozpiska autobusu miejskiego, ale też nie ma szału. Tutaj już można zauważyć nowe bloki. Tak jest, to już nie jest stara płyta. To jest blok z cegły, nie jest płyty. O, i kiosk osiedlowy. Dawno tego nie widziałem. Z Polski już poznikały. O, mam osiedli, takie osiedlowe, klimaty. Zobaczcie, normalnie ziomek tutaj sprzedaje sobie napitki, nie napitki, gumy, batony. Tak jak kiedyś u nas było. Tu się zacierają dwa światy. Tu nowy świat, a tu stary świat. Ciekawe to jest, bo właśnie w takich małych miejscowościach, to zresztą też między innymi w Białymstoku widać, gdzie nowe chaty, w sensie nowe budownictwo gdzieś tam przeplata się ze starymi chatkami w centrum. Tych małych chatek w centrum już jest takich drewnianych, starych mało, ponieważ deweloperzy wykupują to wszystko. Zobaczcie, to są lata 60. To jest wielka płyta, lata 60. Zobaczcie jeszcze te rury gazowe, ale tutaj co prawda bardzo pochowane. One nie są tak na widoku, tak jak na przykład te w Rosji. Jadąc za Aleksandrem, zapytałem go o jedną bardzo ważną kwestię, a mianowicie o bezdomnych. Pytam się Aleksander, bo Aleksandry z Brześcia, tam z okolic Brześcia, i on dobrze tak kuma też język polski, bo w latach tam 80. oglądał wieczorynki po prostu w języku polskim, kanał 1, kanał 2, TVP, więc bardzo tak obył się z językiem polskim. I pytam się, mówię, Aleksander, co jest z bezdomnymi tutaj u was? No i Aleksander mówi, że tutaj jest nakaz wyłapywania takich delikwentów, że jeżeli gość jest na ulicy, to znaczy, że potrzebuje pomocy. No i ich biorą do takich przytułków, leczą, bo bardzo często są to alkoholicy, no i nie tylko, rzecz jasna. I zabierają ich do tych przytułków, tam dają im podstawowe środki do życia, no i wysyłają ich na robotę. Wysyłają ich na robotę, żeby na siebie zapracowali, ale też, żeby mogli funkcjonować w społeczeństwie w sposób taki dający im możliwość funkcjonowania. Dlatego też na Białorusi nie uświadczysz bezdomnych. Ja naprawdę, pomimo... O, ale pulpatina to leci, o. Czarny kot przez drogę. Tu, przez ramię splunąć, żeby to, moi drodzy, że tak powiem, podróż mi się nie pochrzaniła przez tą pulpatinę. No, ale do czego bije? Do tego, że bezdomnych tutaj nie nada. Nie ma. Wyłapują. I uważam, że to jest całkiem dobry system, no bo ten człowiek, nie wiem jakie tam są warunki, mogą być może bardzo dobre, mogą być hardkorowe, mogą być bardzo złe, nie mam pojęcia, nigdy o tym nie słyszałem. W każdym razie powiem wam, że jest to pomysł, który daje szansę i który też daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Bo umówmy się, kiedy wchodzisz na dworzec kolejowy, a na dworcu, wokół tego dworca jest cała masa bezdomnych, no to nie czujesz się tak bezpiecznie. To poczucie bezpieczeństwa jest na pewno na niższym poziomie. Łada pojechała. Tutaj kwituczki, ale wbrew pozorom nie widać często ład. No, jesteśmy w centrum miasta. Powiedziałbym, że to miasto powstało i chyba wciągnęło wszystkie najbliższe wioseczki, które były nieopodal. A jeszcze taka ciekawa sprawa. Aleksander mówi, że tam bliżej Białowieży niegdyś można tam z 20 parę lat temu, można było jakąś taką chatę w lesie kupić, słuchajcie, za
$500. Wyobrażacie sobie? $500 nawet w tamtym czasie, jak ktoś miał troszkę lepszą posadę, to było miesięczne wynagrodzenie. Na Białorusi oczywiście, no i w Polsce tak samo. Mówię tutaj lepsze wynagrodzenie, bo to też nie jest tak, że każdy zarabiał $500, bo $500 20 lat temu to było naprawdę dużo. W sensie to była dobra kasa. Ale że za jedną miesięczną można było kupić taką chatę drewnianą, oczywiście rozpadającą się, nie? Szok. Teraz mówi, że to 20-30 tysięcy trzeba wyłożyć, nie? W zależności, oczywiście dolarów, w zależności jaka jest kondycja danego domu. O, tutaj na przykład w domostwie widać już te rury gazowe tak na wierzchu. Kiedyś się zastanawiałem dlaczego. No i jeden, chyba to Ukrainiec, jak byłem na Ukrainie właśnie pytałem, czemu one są tak na wierzchu. To w ogóle psują całkowicie, wiesz, no ten wizerunek tego miejsca. Te rury tam sterczały tak, że wiecie, normalnie to nie pasowało, nie wpisywało się w charakter tamtego miejsca. No i on mówi tak, no słuchaj, praktyczny aspekt, bo jeżeli coś jest na wierzchu, to nie trzeba tego kopać, wyciągać, tylko po prostu jeżeli jest rozszczelnienie, to od razu gdzieś tam czuć ten gaz, można to od razu załatać, naprawić, a gdyby były w ziemi, to by było trzeba po prostu kopać. No i ma to sens. Привет, добрый день. Здравствуйте. No, Paweczka sobie ogród robi. Pewnie się zastanawiacie, jaki jest teraz cel. Cel teraz jest taki. Ogólnie tutaj jest jedna gościenica, czyli taki hotelik, pensjonat. Ciężko powiedzieć, bo gościenica to jest miejsce, gdzie można się przespać. I ono jest duże. To jest tam ten budynek za mną. I to jest jedyne miejsce tutaj w tym rejonie, że tak powiem. Może nie rejonie, tylko w tym mieście. Bo rejon to troszkę szerszy obszar. Więc idę, zapytam, zobaczę jak to będzie cenowo się rozgrywało. Ogólnie to jestem dobrej myśli, bo te ceny na Białorusi za noclegi są takie przyzwoite. To nie jest jakieś tam, wiecie, 200 zł, albo 150, albo 100. Nie, no można tam w zależności od klasy tego noclegu, można sobie cenowo dobrać, pod warunkiem, że ktoś ci chce sprzedać i powie ci o tym, że tak powiem, cenowym wyborze, bo ostatnio właśnie tutaj pani w Brześciu nie chciała mi, od razu mi wtykała takie droższe, więc to trzeba tak na spokojnie wytłumaczyć co i jak. No i w centrum my, no jak, jest i on, jest i Lenin tutaj na, że tak powiem, miejscu wyeksponowanym, ale jaki dostojny, ty, tam jest budynek administracji, a tam jest potencjalnie mój nocleg, zielony. 41, 55 zł, jaki klimat, ty, ale ładnie, za 55 zł normalnie na 4. piętrze masz, mój drogi, taką kwaterkę, ale ładnie. I zaraz jeszcze pójdziemy, zobaczymy kwaterkę za 35 zł, gdzie mogą dać ci też drugą osobę. Oczywiście wziąłem tańszą opcję. Wiecie dlaczego? Czekaj, 27. Z prostej przyczyny. Bo tutaj lepiej działa internet. No i to jest niby opcja. Teraz patrzcie. To jest opcja dwuosobowa. Ale jest zrobione tak, że tutaj mogą mi dać do tego miejsca no kogoś, kto przyjdzie i będzie chciał też pokój tańszy, nie? W sensie na zasadzie ja kupiłem łóżko. Czyli tutaj. O. Voilà. To jest moje łoże. Patrzcie jak czysto. Ręczniki, pościel. Ciepło jest. W ogóle szok. A prawda jest taka, że prawdopodobieństwo, że w ogóle na talerzyk, łyżki, wszystko jest. Włącznie z bankiem i filiżankami na herbatę. To dzisiaj będziemy trochę oglądać telewizji białoruskiej. Jest sygnał, ty! Patrzcie na to. Kto pamięta te czasy? Patrzcie na to, ty. Normalnie na recepcję? Pamiętam chyba swój numer, stary. 6, 5, 5, 5, 60, 60, 06. Taki miałem numer kiedyś domowy.
Ale jajca, co? Tutaj jest internet jakiś. No ogólnie wiecie, no jak kogoś mi dadzą, no to dadzą, no. Pal go 8, ale po co będę 2 dychy więcej płacić, żeby przepłacać, jak po prostu w mieście nikogo nie ma, tutaj nie ma turystów. Co najwyżej mogą dać kogoś takiego lokalnego. Idę jeszcze sobie pochodzę troszkę, pobujam się po mieście. Ty, no po prostu powiem wam, że kurde, nawet mydło jest. Wiecie, hotel za 40 zł, zobaczcie jaka klasa. Nawet papier toaletowy jest. Zwracam uwagę na takie detale, bo to są detale. No dobra, teraz kurczę. Czujecie to? Nawet suszarka na ręce działa. Zwracam uwagę na takie detale, ponieważ nie jest to coś, co jest standardem. Naprawdę za 40 zł mogę powiedzieć, że nie można wymagać. Ale nie na Białorusi. Tutaj po prostu jest standard to standard. Czy płacisz niższe pieniądze, czy troszkę wyższe, czy jeszcze wyższe, to się tylko skłania ku temu, czy będziesz na wyższym piętrze, będziesz miał nowsze meble i że będziesz sam. Zobaczcie, pokój dwuosobowy, gdzie mogą dokoptować kolejną osobę, a w jakim standardzie? Próżna. Takie zabudowania niskie. Bardzo spokojnie tutaj. Malutkie miasteczko. Cerkiewka i kino. Kino Sputnik. Sputnik to nic innego jak sieć satelitów rosyjskich jeszcze w Sowieckim Sojuzie. Tak się przyjęło. I się tak mówi. Zobaczmy, co ogólnie oglądają. Jakieś bajki, jakieś tutaj filmy. W sumie powiem wam tak. Gdyby pojechać do Polski i tak się powłóczyć po takich małych miejscowościach, myślę, że mogłoby wyglądać podobnie. Różnica jest jednak taka, że włóczenie się po Polsce byłoby znacząco droższe niż włóczenie się właśnie tutaj. I powiem wam, że ja przy pierwszej wizycie na Białorusi nie odczułem tej taniości względem tego, co mamy w Polsce. Dopiero teraz przy tym drugim podejściu. Nie wiem, co się stało, czy jakoś tak byłem inaczej może nastawiony, czy nie mam pojęcia. W każdym razie tak na plus oczywiście. Teraz jestem taki, wiecie, zaskoczony. Ja standardowo idę poszukać czegoś do jedzenia. O! Tutaj to już chyba centrum. Tutaj coś musi być. Czy ja dobrze wypatrzyłem? No zobaczcie. Suweniry. Suweniry to nic innego jak pamiątki. Tak jak powiedziałem. Materiał z lnu. Są jakieś takie podstawki. Karty, rzecz jasna. Jakieś talerze. Kule ze śniegiem. Taki powiedziałbym niezły klimat pamiątek. I z takiego kubka herbatkę pić sobie później, no bajka. Słuchajcie, no normalnie tutaj już wszyscy z kurami idą spać i tutaj normalnie już nie ma za bardzo co pokazywać. Więc ja tak obleciałem tutaj po centrum. Chciałem znaleźć kafeterię, żeby sobie coś zjeść, jakąś kantynę, bo to tak się nazywa, kafeteria, kantyna, bistro. Nie ma. Można zjeść bułkę hamburgerową, taką z sezamem, z jakąś parówką włożoną, albo z jakimś dziwnym kotletem. Nie to, że to smaczne, bo nie wiem, czy to smaczne, ale to źle wygląda. O tak. Więc już się nie rzuciłem. Poszedłem zrobić zakupy do sklepu. Was do sklepu nie zabierałem, bo to jest dłuższa wyprawa, żeby wam pokazać, co jest w sklepie. A odcinek będziemy pomalutku kończyć, ale pokażę wam, co kupiłem, żeby sobie zjeść i będziemy pomału kończyć. A tak. Wiecie, że jestem fanem kwasu chlebowego, ale tym razem morkwa, czyli sok z marchwi. Chlebek świeżutki, ciemny. Znaczy on, nie wiem, czy on jest ciemny, czy nie ciemny, ale jest taki świeży, tak przyjemnie pachnie, więc musiałem zbożowy. Kawałek sera. Wyobraźcie sobie, co wy tutaj lecicie. Zamach na kierowniczy ten. Uspokójcie się w ogóle ten. Ser żółty, taki jak u nas, 20 zł kilogram wychodzi. 20 zł kilogram.
teraz w Polsce żółtego sera za mniej niż 30, chyba 2 zł, to nie kupisz kilograma. Płaty, filet z śledzia z przyprawami 6 zł. 250 gram masy samego śledzia, 200 gram z przyprawami. Też nie kupisz w Polsce. No ciekaw jestem. Oczywiście tutaj też wleciał boczek. Jakoś tak nie naszła w ogóle chęć na boczek. 16 zł za kilogram wędzony. Do tego jeszcze twarożek taki kokosowy. Tutaj zresztą w ogóle twarogi takie w różnych formach są popularne. Awokado jest drogie, bo kosztuje 30 parę złotych za kilogram, więc no nie ma co ukryć. Jest drogie na tutejsze warunki. Ale u nas chyba też podobnie kosztuje. No i kolejny batonik taki twarogowy, tylko czekoladowy. Za to wszystko zapłaciłem, uwaga, zapłaciłem 28 rubli, czyli około 30 zł. No, w kantynie to bym lepiej zjadł. Ciepłe jakieś danie za te pieniądze, no ale kurde, jak nie ma możliwości, no to co poradzisz? No nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Takie jest życie, moi drodzy. Z Wami się żegnam. Dzisiaj była taka spokojna podróż, że tak powiem, w ciszy. Naprawdę, ja tutaj się czuję bardzo w takim spokoju, z taką gracją poniekąd ta podróż idzie. Ludzie są bardzo dobrze nastawieni. Co więcej, kiedy mówię im, bo oni bardzo często wiedzą, że jestem z Polski po akcencie, bądź no nie wiem jak, ale może po wyglądzie, ale wiedzą, od razu są w stanie mnie rozpoznać i powiem Wam, że naprawdę jest taka serdeczność od tych ludzi i na drodze, i w sklepie, i w tych kafeteriach, i na recepcjach w hotelu. Gdybym miał ukrytą kamerę, chociaż jeszcze się nie mogę do tego przemóc, żeby nagrywać ludzi z ukrycia, to po prostu byście zobaczyli taką ogromną, prawdziwą serdeczność. Bo w momencie, kiedy jest kamera, no to ona zmienia troszkę nastawienie. Ludzie się tak spinają, wiecie, tak jakby coś zaczęło się, jakby coś się zmieniło. Oczywiście tak nie jest, ale jest takie, okej, dobra, teraz ktoś mnie kręci, no to mogę źle wypaść, więc ludzie się płoszą po prostu. Ale faktycznie ta serdeczność od momentu, kiedy tutaj jestem, jest niesamowita. Słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Ja idę sobie boczek zjem z serem i ze śledziem. Wypiję sobie herbatkę ciemną z cytryną i co? I będę sobie odpoczywać. Znaczy odpoczynek to będzie dopiero jak zmontuję właśnie ten odcinek, który teraz oglądacie. I słyszymy się w kolejnym odcinku na dniach. Zostawcie, pamiętajcie, łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej. Niech Wam się dobrze tam darzy. I co? Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie z Białorusi. Rzut beretem. O tak jakbym pokazał na strzał. 70 parę kilometrów jest moja miejscowość rodzinna. Normalnie rzut beretem, nie? No, pozdrawiam serdecznie, czołem.